W jakich warunkach w XVII wieku podpisywano umowy handlowe? Jakie skutki przyniosły miastu urzędy wdowy po wojewodzie wołyńskim? Jaki wpływ miała wiedeńska moda na polskich mieszczan? I jakie mroczne sekrety skrywa ten rynek? Oraz skąd wzięła się tak oryginalna dekoracja tej kaplicy? Odpowiedzi na te pytania oraz inne ciekawostki o mieście, w którym odbywały się największe w średniowiecznej Europie jarmarki, poznacie w naszym najnowszym filmie. Zapraszamy do oglądania. Położony na Podkarpaciu Jarosław to miasto, które ma wszystko, by stać się magnesem przyciągającym rzesze turystów. Piękne zabytki, wspaniała i bogata historia, atrakcyjne multimedialne podziemia i sięgające średniowiecza tradycje handlowe. Do tego jednego z najbogatszych miast korony ciągnęły kupieckie karawany nie tylko z Europy, ale też i Bliskiego Wschodu. W liczącym wówczas niespełna 3000 mieszkańców Jarosławiu w czasie najsłynniejszego sierpniowego jarmarku przybywało ponad 30 000 kupców. A kupić i sprzedać można tu było wszystko. Zapraszamy Was na wycieczkę po największym jarmarku średniowiecznej Europy. Historia miasta rozpoczyna się w połowie XI wieku, kiedy to książę ruski Jarosław Mądry wzniósł tu warowny gród, który nazwał swoim imieniem. Pod koniec XIV wieku miasto przechodzi pod władzę Kazimierza Wielkiego wraz z całym księstwem halickim. Namiestnik królewski Władysław Opolczyk lokuje tu miasto na prawie magdeburskim. Dzięki położeniu na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych Jarosław zaczyna się dynamicznie rozwijać i w XVII wieku staje się znanym na całym świecie ośrodkiem handlowym. Upadek znaczenia miasta rozpoczął się w połowie XVIII wieku i mimo doprowadzenia w XIX wieku linii kolejowej, Jarosław nie wrócił już do swojej dawnej pozycji. Do znacznego wzrostu znaczenia miasta przyczyniła się wojewodzina wołyńska, księżna i pani na Jarosławiu Anna Ostrogska. Dzięki wydanym przez nią przywilejom Jarosław szybko został odbudowany po pożarach i rozwijał się dynamicznie. Wydawała dekrety, które nawet w najdrobniejszych szczegółach regulowały życie miasta. Fundowała kościoły i klasztory, uposażała szpitale i rozwijała szkolnictwo. Miastem rządziła rozważnie i dyskretnie. Potrafiła jednak stanowczo realizować swoją wolę. Najpiękniejsze miejsca w Jarosławiu skupione są wokół rynku, na którym króluje duży neorenesansowy ratusz. Wieńczy go wieża z zegarem sprowadzonym w 1896 roku z Wiednia. Od rynku rozgałęziają się urokliwe uliczki z bogatymi kamienicami. Bardzo wiele z nich ma charakterystyczne podcienia, czyli otwarte na zewnątrz pomieszczenia. Ten element architektoniczny jest cechą kamienic kupieckich. Podcienia służyły jako miejsca do wystawiania kramów, które dzięki zadaszeniu chroniły towary i sprzedawców przed deszczem i słońcem. Zapewniały także komfort kupującym. Jarosławski rynek skrywa także mroczne tajemnice. Podczas prac związanych z przebudową rynku odkryto w pobliżu ratusza, w okrągłym dole, zbiorowisko ludzkich czaszek. Według XVI-wiecznego planu miasta
W tym miejscu znajdowało się miejsce straceń. Do Jarosławia na słynne jarmarki ściągały setki kupców z całego świata. Przyciągały one również różnych rzezimieszków czyhających na łatwy zarobek, przez co jarosławski kat miał ręce pełne roboty, co potwierdza znalezisko na rynku. Według świadków czaszek było tak dużo, że na cmentarz wywoziły je 2 samochody ciężarowe. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Oprócz makabrycznych tajemnic, jarosławskie podziemia skrywają również ogromne piwnice. Słynące z tłumnych jarmarków miasto potrzebowało przestrzeni magazynowych do przechowywania towarów, a że każdy metr ziemi był na wagę złota, to pod kamienicami drążono korytarze, które utworzyły swoisty podziemny labirynt. Jest to doskonałe miejsce, aby zapoznać się z dziejami miasta i jego mieszkańców. Przemierzając podziemne korytarze, zetkniemy się nie tylko z historią pełną bogactwa i sławy, lecz także związaną z wojnami, zawieruchami i wielką katastrofą budowlaną, która niemal doprowadziła do unicestwienia tej części miasta. Dzięki podziemnej trasie turystycznej możemy przenieść się w realia XVI-XVII wiecznego Jarosławia z całym jego bogactwem i różnorodnością. Poznamy historię najstarszych rzemiosł, którymi parali się mieszkańcy. Odkryjemy tajemnice, jakie skrywały spiżarnie i zobaczymy, jak radzono sobie ze szkodnikami. Odwiedzimy także słynny jarosławski jarmark, pełen towarów z różnych stron świata. Podziemia to także miejsce, gdzie możemy natknąć się na znaleziska archeologiczne, szczególnie gdy drąży się tunele w miękkim, lessowym podłożu. Wiele ciekawych eksponatów znalezionych w piwnicach możemy obejrzeć na podziemnej trasie. Gdy w 1633 roku Anna Ostrogska namówiła pochodzącego z Lucki włoskiego kupca i bankiera Wilhelma Orsetiego na przyjazd do Jarosławia, kupił on znajdujący się w rynku XVI-wieczny dom należący do miejscowego aptekarza. Choć zrujnowany, kosztował tyle, co nowiutka posiadłość, bo w owym czasie jarosławski rynek był jednym z handlowych pępków Europy. Po 10 latach gruntownego remontu powstała jedna z najpiękniejszych kamienic mieszczańskich w Polsce, która według życzenia księżnej Anny służyć miała ku ozdobie miastu i pożytkowi, a jednocześnie stanowić symbol bogactwa i znaczenia Jarosławia. Kamienica Orsetich została uznana za jeden z najciekawszych zabytków architektury renesansowej w Polsce. Dwukondygnacyjna, z arkadowymi podcieniami, grzebieniem attyk oraz bogatym wystrojem wewnętrznym,
przetrwała niemal w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego. Wielokrotne remonty na przestrzeni wieków nie zmieniły jej pierwotnej formy i do dziś zachwyca swoim kształtem, detalami architektonicznymi oraz kompozycją fasad. Kamienica, będąca do 1945 roku w rękach prywatnych, po II wojnie światowej przekazana została na siedzibę muzeum w Jarosławiu. Na wystawach wewnątrz można zapoznać się z historią tych ziem, a w szczególności z życiem i kulturą mieszczańską. Szczególną uwagę warto zwrócić na Wielką Izbę, której wystrój, sprzęty, meble i ozdoby stanowią dowód na ogromne bogactwo ówczesnych kupców. Zachowały się w niej do dziś oryginalna posadzka z olstrychu, belkowany strop oraz fragmenty imponującej polichromii, która pierwotnie pokrywała ściany całego pomieszczenia. W pozostałych salach możemy obejrzeć wystawy prezentujące, jak zmieniały się wnętrza mieszczańskie na przestrzeni wieków. Zdecydowana większość eksponatów pochodzi z XIX stulecia, czasów, gdy Jarosław miał ścisłe kontakty z Wiedniem i to stolica austro-węgierska wytyczała kierunki i trendy rozwoju miast monarchii. W tym czasie elity miejskie wzorowały się na wiedeńskim stylu, otaczając się meblami, dziełami sztuki i bibelotami o wiedeńskiej proweniencji. Kolegiata pod wezwaniem Bożego Ciała jest najstarszym kościołem pojezuickim na ziemiach polskich. Ufundowała go w XVI wieku Zofia z Odrowążów, żona wojewody pomorskiego Jana Kostki. Wzniesiono go według projektu Giuseppe Brizio, włoskiego architekta pracującego na dworze polskich królów. W początku XVIII wieku świątynię rozbudowano, ozdabiając przy okazji schody rzeźbami Tomasa Huttera. W 1773 roku dokonano kasaty jarosławskiego klasztoru jezuitów. Kolegium zamieniono na koszary wojskowe, a majątek sprzedano na licytacji. W 1807 roku świątynię odkupił od rządu austriackiego książę Adam Czartoryski. Kolegiata nie miała jednak szczęścia i już w połowie XIX wieku uległa niemal całkowitemu spaleniu. Po odbudowie i ponownej konsekracji otrzymała wezwanie Bożego Ciała. Ufundowano wówczas nowe wyposażenie: ołtarze, ambonę, prospekt organowy, wykorzystując w części barokowe rzeźby. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ściany świątyni ozdobiono malowidłami lwowskiego artysty Leonarda Winterowskiego. Wewnątrz kościoła, oprócz malowideł, warto zwrócić uwagę na ołtarz główny z XVI-wiecznym obrazem Matki Boskiej Śnieżnej Królowej Rodzin, który cudownie ocalał z pożaru świątyni w 1862 roku i od tamtego czasu otoczony jest szczególnym kultem. Jest to jedna z najstarszych kopii obrazu z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Modlili się przed nim m.in. Jan Kazimierz, Zygmunt III Waza, Władysław IV i Jan III Sobieski.
Klasztor benedyktynek i kościół pod wezwaniem świętych Mikołaja i Stanisława Biskupa wzniesiono w XVII wieku z fundacji księżnej Anny Ostrogskiej na wzgórzu, które było miejscem pierwotnej lokacji miasta. Klasztor otoczony murami obronnymi z basztami służył siostrom do 1782 roku, kiedy to po pierwszym rozbiorze Polski nastąpiła kasata zakonu, a władze austriackie przekształciły go w koszary wojskowe. Podczas I wojny światowej cały zespół został bardzo mocno uszkodzony w wyniku rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Po odzyskaniu niepodległości zabudowania przejęło Wojsko Polskie, które rozpoczęło remont przerwany przez wybuch II wojny światowej. Lata okupacji to najtragiczniejszy okres w jego historii. Niemcy urządzili w nim więzienie, a na terenie klasztornym miejsce straceń. W 1944 roku wycofujący się hitlerowcy chcieli zatrzeć ślady zbrodniczej działalności, podpalając klasztor. Zgromadzone w jednym z pomieszczeń środki chemiczne nie spowodowały jednak przewidywanego wybuchu, a wytworzyły tak ogromną temperaturę, że ściany i strop zaczęły się topić. Po wojnie uporządkowano to miejsce, pozostawiając nadpalony sufit, tworząc czarną kaplicę, upamiętniającą te tragiczne wydarzenia. Kościół świętego Mikołaja i Stanisława Biskupa to jednonawowa świątynia z dwiema ponad 40-metrowymi wieżami. Wejście ozdobione jest przepięknym barokowym portalem wykonanym z wapienia w kształcie łuku triumfalnego. Wyposażenie wnętrza zostało sprowadzone z poizoickiego kościoła w Przemyślu. W latach 90. XX wieku do zespołu klasztornego powróciły benedyktynki, które prowadzą tu obecnie ośrodek kultury i formacji chrześcijańskiej. Grekokatolicka cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego została wzniesiona w XVIII wieku na fundamentach dawnego zamku Ostrogskich. Ze względu na brak funduszy jej budowa przeciągnęła się do XIX wieku. W 1945 roku po deportowaniu z Jarosławia większości grekokatolików cerkiew objął miejscowy kościół rzymskokatolicki. Jednak jej stan był na tyle zły, że w latach 60. została przejęta przez władze miejskie i zamknięta, a wyposażenie umieszczono w muzeach w Jarosławiu, Łańcucie i Przemyślu. Mocno zdewastowany obiekt został przekazany grekokatolikom pod koniec lat 80. XX wieku. W 1993 roku cerkiew przywrócono do celów sakralnych, a w 2010 zamontowano pochodzący z innej jarosławskiej cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia Bogu-Rodzicy ikonostas, który przechowywany był w muzeum w Łańcucie. W cerkwi znajduje się słynąca łaskami ikona Matki Boskiej Jarosławskiej, zwana Bramą Miłosierdzia. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.